Robotyzacja to dziś gorący temat i myśli o nim coraz więcej osób decyzyjnych w polskich firmach. Dlaczego polskie firmy chcą się robotyzować? Bo to przynosi wymierne korzyści. Jest między innymi odpowiedzią na braki na rynku pracy, ale dzięki robotom można też oczywiście zwiększyć efektywność produkcji. Nie brakuje jednak wątpliwości. Firmy zastanawiają się przede wszystkim nad kosztami takiej inwestycji oraz czy poradzą sobie organizacyjnie we wdrożeniu robotyzacji w swojej fabryce. W tym odcinku przyjrzymy się różnym aspektom robotyzacji, między innymi zastanowimy się, jak poprawnie przeprowadzić taki proces. A pomoże nam w tym nasz dzisiejszy gospodarz, firma Astor z Krakowa. W Astor Robotics Center na własne oczy możemy się przekonać, jak pewne rozwiązania zrobotyzowane mogą funkcjonować w rzeczywistości. Firma Astor od wielu lat pomaga polskim firmom we wdrażaniu rozwiązań związanych z robotyzacją. Od 35 lat zajmujemy się automatyzacją, informatyzacją i robotyzacją polskich przedsiębiorstw produkcyjnych i infrastrukturalnych. Od 7 lat szczególnie koncentrujemy się na technologiach umożliwiających transformację polskich firm produkcyjnych do przemysłu 4.0. Firma Astor oferuje produkty i rozwiązania takich światowych koncernów jak Kawasaki Robotics, Epson, MIR, Agilox oraz całe cele zrobotyzowane i rozwiązania do intralogistyki wewnętrznej, czyli transportu wewnętrznego w zakładach, które umożliwiają realizację procesów paletyzacji, depaletyzacji, malowania, powlekania, spawania oraz obsługi maszyn. To teraz przekonamy się, jak to wszystko działa. Naszym przewodnikiem po Astor Robotics Center będzie pan Kamil Majcher. Dzień dobry. Dzień dobry. A nasz spacer zaczynamy od tego stanowiska do paletyzacji. Tak, znajdujemy się bardzo w wyjątkowym miejscu, ponieważ powstało ono dzięki projektowi Digital Innovation Hub, którego głównym celem jest promocja robotyki. Po naszej prawej stronie znajduje się serce tego układu, czyli robot Kawasaki RD80 o udźwigu nominalnym 80 kg. Wyposażony jest on również w chwytak, który umożliwia nam transport palety, którą mam z prawej strony, na rolotok ciężki. W kolejnym etapie pozwala nam na pobranie przekładek i ułożenie jej na każdej warstwie oraz pobieranie pudełek, które są układane w następnym etapie na palecie. Dodatkowo to stanowisko wyposażone jest również w cały system bezpieczeństwa, ponieważ znajdują się w nim kurtyny świetlne oraz skaner bezpieczeństwa, jak również robota mobilnego, który umożliwia nam przywiezienie z buforu palety z przekładkami i dostarczenie go do samego procesu paletyzacji. Nad całą sekwencją cyklu czuwa sterownik Astrada, który jest zamontowany w szafie elektrycznej. Mamy tu kolejne stanowisko. Obsługa maszyn CNC to kolejny sposób na odciążenie pracy operatora, bo on może zająć się obsługą kilku stanowisk, a robot będzie wykonywał tą uciążliwą pracę umieszczania detali w maszynie. Przykładem tutaj, który widzimy przed nami, jest robot Kawasaki RS20, który może być wykorzystywany do obsługi maszyn. W tym wypadku umieszczony on jest na szufladach, dzięki którym z jednej strony operator może załadować półfabrykaty, natomiast z drugiej strony robot po zmianie na właściwy chwytak będzie w stanie je pobierać i umieszczać w samej maszynie CNC. Oczywiście tutaj symulujemy taki proces. Natomiast drugą taką formą, którą też prezentujemy i chcemy promować jako Astor, jest również rozwiązanie do beam pickingu, czyli wybierania losowo zorientowanych elementów z kosza. Umieszczone tutaj w pudełku znajdują się tuleje
dzięki którym system wizyjny znajdujący się nad robotem jest w stanie lokalizować poszczególne tuleje i za pomocą chwytaka magnetycznego jesteśmy w stanie je pobierać. W rzeczywistości oczywiście wykorzystuje się często również stacje pośrednie, ponieważ maszyna CNC wymaga wysokiej precyzji podczas montażu. Dlatego też tak pobraną tuleję często umieszcza się jeszcze w stole pośrednim, gdzie jest pozycjonowana właściwie i następnie umontowana w maszynie CNC. I teraz mamy tutaj jeszcze ciekawe rozwiązanie, które pozwala na bezpieczeństwo pracy operatora. Ten robot po prostu nie zrobi mu krzywdy. Robot Kawasaki został wyposażony w system CubicS, do którego mamy podłączony skaner, który znajduje się tutaj tuż przy ziemi i on monitoruje tą przestrzeń, to pole robocze, w którym się znajdujemy, ograniczone żółtymi liniami. Oznacza to, że w momencie, gdy operator wejdzie w tą strefę, robot automatycznie zatrzyma się i będzie oczekiwał na moment opuszczenia przez operatora tej strefy. Zrobotyzowane stanowiska do spawania to spora część Państwa projektów. Tu mamy do czynienia z taką aplikacją prostą, podstawową. Tak, dokładnie, ponieważ w Polsce bardzo popularne jest spawanie usługowe, coś wiąże się niestety z bardzo częstymi przezbrojeniami produkcji, dlatego też stanowiska powinny być elastyczne i posiadać możliwość rozbudowy. Tutaj przykładowo stanowisko jest wyposażone w robota Kawasaki BA6L, wyposażonego w osprzęt spawalniczy, jak również obrotniki, które są wyposażone w dodatkowe osie wykorzystywane przez Kawasaki, dzięki czemu mamy możliwość sterowania ciągłego. Ten robot, czy takie stanowisko możemy dodatkowo rozbudować o kolejne opcje, wykorzystując inne dodatkowe narzędzia, o których powiem troszkę więcej później. A tutaj, żeby usprawnić pracę takiego stanowiska, można również zaimplementować robota mobilnego. Tak, oczywiście. Przykładowo możemy wykorzystywać roboty mobilne do transportu półfabrykatów, z których następnie budujemy na przykład detale, które w kolejnym etapie mogą być spawane. Mogą być one przywożone na paletach, bądź też na różnego rodzaju transporterach czy wózkach. Ciekawym rozwiązaniem są też koboty, czyli roboty współpracujące. One również pomagają usprawnić pracę operatora. Dokładnie tak. Dzięki temu, że są to koboty, człowiek ma możliwość pracy w bliskiej bądź współpracy w bliskiej odległości z takimi robotami. Dzięki temu, że koboty posiadają ograniczoną prędkość, są również w stanie zatrzymać się w przypadku kolizji. Oznacza to, że gdy człowiek znajdzie się w miejscu, gdzie kobot się porusza, robot automatycznie się zatrzyma. Dzięki temu jest również bezpieczny dla ludzi. Pokazywaliśmy proste, podstawowe stanowisko zrobotyzowane do spawania. Tutaj już mamy do czynienia z bardziej zaawansowanymi aplikacjami. Każde stanowisko, aby stawało się coraz bardziej elastyczne, możemy rozbudowywać o dodatkowe opcje. Przykładem może być tutaj tor jezdny, który umożliwia nam ruch 3 metry w osi poziomej robota, jak również przykładowo linijkę laserową, która umożliwia nam znajdowanie rowka spawalniczego, czy też przykładowo źródło do spawania wysokowydajnego wyposażone w możliwość spawania dwoma drutami w jednym momencie. Dodatkowo istnieją również różne opcje programowania robota. Przy spawaniu usługowym bardzo często wykorzystywane jest programowanie blokowe, ale można również to robić w języku tekstowym, czy też za pomocą cyfrowych bliźniaków. Cyfrowy bliźniak polega na zbudowaniu wirtualnego stanowiska w oprogramowaniu, dzięki którego jesteśmy w stanie wygenerować trajektorię, przesłać do takiego robota i robot rozpocznie jej odtwarzanie. Tutaj mamy o tyle ciekawe rozwiązanie, że jest to gotowe stanowisko do implementacji u klienta z kompletnym osprzętem do spawania. I z takiego rozwiązania chyba najczęściej korzystają te małe firmy. Wspólnie z naszymi partnerami przygotowujemy tutaj celę Kawasaki Robotics, która dostarczana jest do naszych klientów w postaci rozłożonej, dzięki czemu ograniczamy również czas przygotowania i montażu jej u klienta. Natomiast jest to gotowe rozwiązanie, ponieważ posiada ono zaimplementowany cały układ bezpieczeństwa, również osprzęt spawalniczy, dzięki któremu możemy od razu rozpocząć proces
Po montażu takiego stanowiska klient może zamontować przyrząd spawalniczy oraz detal, który chce spawać, przygotować program i rozpocząć proces produkcyjny. Czyli takie rozwiązanie zdecydowanie skraca proces samej implementacji. Ponieważ sam proces montażu oraz szkoleń, które są niezbędne do rozpoczęcia programowania i przygody z robotami Kawasaki, trwa do 2 tygodni. Mimo korzyści, o których wspomnieliśmy, w wielu firmach pojawiają się jednak obawy związane z robotyzacją. Właściciele małych firm zastanawiają się, czy ich przedsiębiorstwo nie jest zbyt małe, żeby pozwolić sobie na taką inwestycję. W dużych firmach z kolei pojawiają się wątpliwości o skomplikowany proces wdrożenia. Robot musiałby być przecież wpięty w cały proces produkcji. Za tym idzie też pytanie, kto w firmie takim wdrożeniem miałby się zająć. Dochodzą też obawy pracowników o własne stanowiska. Czy roboty nie pozbawią ich pracy? Jak zatem przeprowadzić proces robotyzacji, żeby przyniósł firmie realną korzyść? Zapytaliśmy o to Andrzeja Garbackiego z firmy Astor. Bardzo ważne jest, aby przy ustalaniu celów robotyzacji posiłkować się strategią firmy. Bardzo ważne jest, aby warstwa biznesowa umiała wyznaczyć cele biznesowe takich posunięć inwestycyjnych. Od samego początku rozmów z dostawcami robotów i urządzeń towarzyszących należy jasno przedstawić te cele biznesowe. Czy one się koncentrują na szybkości operacyjnej, czy na jakości, czy na odpowiednim zachowaniu tempa produkcji. W zależności od tego, co na początku powie inwestor, tak dane stanowisko jest projektowane i dobierane. Cały proces inwestycji należy przeprowadzić, dobierając odpowiednio zespół do tego. Ponieważ robotyka jest multidyscyplinarna, należy zadbać o to, żeby zespół miał szerokie kompetencje mechaniczne, projektowe, informatyczne, programistyczne oraz technologiczne. W momencie, kiedy mamy dobrany zespół, zaczynamy wtedy projektować takie stanowisko na początku na papierze bądź w środowiskach CAD-owskich. Analizujemy wtedy jego wydajność, jego konstrukcję i na wczesnym etapie weryfikujemy, czy ono będzie miało szansę pracować poprawnie w rzeczywistości. Następnym etapem jest już weryfikacja realna, to znaczy budujemy takie stanowisko testowe po to, żeby zweryfikować główne ryzyka i główne parametry wydajnościowe. Dużym zaskoczeniem ostatnich 5 lat jest to, że nawet małe, rodzinne, kilkuosobowe firmy mieszczące się w bardzo niewielkich halach, pomieszczeniach są w stanie zainwestować w stanowiska zrobotyzowane. Jest to dla nich opłacalne, daje im korzyści wizerunkowe i wydajnościowe. Zarówno robot przemysłowy, jak i całe stanowisko zrobotyzowane możemy porównać do samochodu osobowego. Jak wiemy, z takim samochodem trzeba jechać do serwisu, raz na jakiś czas wymienić olej, sprawdzić jego stan. A ponieważ robot jest zamontowany na stałe i całych stanowisk raczej się nie przenosi, w związku z tym są dedykowane ekipy serwisowe rozmieszczone na terenie Polski, które przyjeżdżają do klientów i dokonują serwisu takich robotów co roku. Umożliwia to ciągłą i nieprzerwaną pracę takich systemów przez wiele lat. Oczywiście przy okazji też optymalizujemy pracę takich urządzeń po to, żeby one się zużywały jak najmniej i służyły jak najdłużej. Na szczęście Polska jest na takim etapie rozwoju cywilizacyjnego, że coraz mniej ludzi chce pracować w trudnych warunkach, wykonując nudną, powtarzalną pracę. W związku z tym robotyzacja daje możliwość przedsiębiorcom posiadania mocy produkcyjnych, a pracownikom możliwość rozwoju. I bardzo często takie systemy zrobotyzowane dają możliwość przejścia z pracy manualnej, ciężkiej, trudnej na pracę nadzorczą, pracę programistyczną. Jest to taki element rozwijający ludzi w firmie i dodatkowo motywujący do rozwoju.
W obecnych czasach firmy muszą się mierzyć z wieloma wyzwaniami, a zmiany następują bardzo dynamicznie. Dlatego trzeba podejmować szybkie decyzje, bo jak wiadomo, produkcja nie może czekać. W takiej sytuacji można się zgłosić do takiej firmy jak Astor, która ma magazyn pełen robotów i jak słyszeliśmy, jest w stanie w ciągu 3 tygodni przygotować gotowe stanowisko spawalnicze. Robotyzacji sprzyja też ulga, z której polskie firmy mogą skorzystać do 2026 roku. Osobiście wierzę w to, że dzięki przemyślanym inwestycjom wiele polskich firm z tych wszystkich zawirowań wyjdzie dodatkowo wzmocniona.